Dobry. Nocka byłaby dobra, gdyby nie to, że gdy zasnęłam, włączyła mi się nawigacja. Znaczy ona zostawiłam włączona i zaczęła przeliczać. Później się z kolei nagrzało i było super gorąco, więc zaraz się budziłam, żeby włączyć klimę. Ja stoję tam. Tam. Wiecie co? Sama miałam spotkanie biznesowe, całe szczęście takie bez kamery. Ja obczaiłam, że to jest restauracja, więc sobie przyjdę tutaj na coś do jedzenia może, co? Mam ochotę na kawę. Ale też może od razu coś zjem, bo o 14 mam kolejne spotkanie biznesowe, takie długie. Mam nadzieję, że się skończy trochę szybciej, bo to mamy próbę techniczną dla wydarzenia, takiej konferencji wirtualnej Europe. To jest też wydarzenie z kolei przez Komisję Europejską zorganizowane. No dobra, zobaczmy, czy to można zjeść. No dobra, wygląda na to, że to jest bufet. Płaci się? I się je chyba? Albo nie, jak to jest? Dobra, to w końcu wybrałam. To jest takie bardziej, powiedziała, czeskie i kluski do tego. Takie śmieszne, wyglądają kalafel, to jest zupa z soczewicy. Skręć w lewo, następnie na końcu drogi skręć w prawo. Czyli tutaj nie jest wjazd na Eurowag, tylko jest dalej. O tam, tu jest tablica Eurowag. Tam Volvo, tu Eurowag. Na końcu drogi skręć w prawo, następnie na końcu drogi. Eurowag, o, to jest kolejka, pany i panewki. A wiecie dlaczego jest kolejka? Bo to jest tanie paliwo. Z mojej strony wynika, że tutaj jest najtańsze paliwo. Tu mi się najbardziej na trasie opłaca, bo mam taką opcję w Eurowagu. Jak sobie wchodzę na swoje konto, wyznaczam sobie trasę, w sensie wpisuję sobie skąd startuję i dokąd jadę. Wtedy pokazuje mi na mojej trasie stacje benzynowe i pokazuje mi ceny od razu paliwa. Dla mnie od razu indywidualną cenę. Mam podświetlone najtańsze tankowanie na trasie. No dobra, paliwo się leje. Jest tutaj bardzo dobra cena paliwa. Chciałabym sobie zatankować do pełna, ale pamiętacie, że mam tyle tego ładunku, że nie mogę sobie zatankować do pełna, więc zatankuję sobie do 500 litrów. Żeby nie było, w Austrii też są wagi. A właśnie pamiętacie o tym, że w Eurowagu cały czas trwa konkurs. Do 31 października trwa konkurs Zatankuj jak król. I tak jak widzicie tutaj, żeby zdobyć jeden los, trzeba 4 razy w jednym miesiącu zatankować minimum po 250 litrów każde tankowanie. A żeby zwiększyć swoje szanse zdobywać kolejne losy, to trzeba zatankować kolejne 4 razy. Czyli każde 4 tankowania po 250 litrów daje jeden los. Więc im więcej razy zatankujecie, tym zwiększa się wasza szansa. A do wygrania oczywiście jest nowe Volvo FH. Albo też są jeszcze iPhony, iPady, krzesełka, jakieś opony. Dużo fajnych rzeczy mają w tym konkursie, więc wystarczy tylko tankować i płacić tą kartą Eurowag. Dobry. A, już było dzień dobry. W każdym razie wyjeżdżamy. Wyszło mi prawie 12 godzin pauzy, ale to przez to, że miałam dzisiaj dwa spotkania biznesowe, a zresztą mówiłam wam o tym jednym spotkaniu dla Komisji Europejskiej. Bardzo wam polecam ten portal Your Europe, dlatego żebyście się nie ograniczali do mieszkania w jednym kraju, póki nie macie jeszcze zobowiązań. Ja, gdybym teraz nie miała ciężarówki i gdybym sobie wcześniej pomyślała o tym, co pomyślałam sobie dopiero niedawno, gdy zamówiłam ciężarówkę, gdy już było po prostu na to za późno, żebym sobie mieszkała po jakiś czas w każdym kraju. Na przykład zawsze chciałam mieszkać w Rzymie przez jakiś czas i nigdy na to nie wpadłam wcześniej, że w zasadzie, no co, prawko jest, wszystko jest międzynarodowe w Europie, wystarczy wziąć torbę, pojechać do Rzymu, znaleźć jakąś pracę jako kierowca i mieszkasz w Rzymie. Powiem wam, że bardzo żałuję, że tego nie zrobiłam. Dlatego was namawiam, że póki jesteście młodzi, nie macie zobowiązań w postaci rodziny, dzieci i nikt, że tak powiem, w domu nie płacze za wami, dawać, świat jechać, prawko jest. Popatrzcie, jak można sobie fajnie Europę poznać. Europa jest tak bardzo zróżnicowana. Wiadomo, że się będzie pracować za różne pieniądze. Ja się po prostu chyba trzymałam jeszcze tego, że jak ja zaczynałam pracować w Wysersie, to w zasadzie było bardzo ciężko i niemożliwe, żeby pracować na belgijskim kontrakcie w Belgii. Wiadomo, że wszyscy zatrudniali przez polskie spółki, no bo tak, jest dużo taniej dla firm transportowych, ale teraz te warunki, to się tak wszystko dużo zmieniło i kierowców brakuje w każdym kraju, to bez problemu znajdziecie pracę. No trzeba mieć podstawy języka, trzeba mieć jakieś tam podstawy angielskiego, ale przecież gdy się jest też na miejscu, to się super szybko można nauczyć języka. 71, manetki, skarpetki, pakować się prawko w portfel i w świat, panewki, szkoda czasu. A przecież to nie oznacza, nie chodzi mi o to, żeby się wyprowadzać i już tam mieszkać na stałe, tylko ja bym sobie do Rzymu pojechała na kilka miesięcy popracować. Popracowałabym sobie też w Barcelonie na pewno kilka miesięcy. Popatrzcie, jakie można
można zdobyć przeróżne doświadczenia i mieć obeznanie w Europie, w kulturach europejskich i w różnym podejściu do pracy. Ale dobra, my tymczasem jedziemy na rozładunek 516 do celu. Dobra, wiecie co mamy do załatwienia? To nie ma tak, że sobie jedziemy i po prostu jedziemy do Austrii i z głowy, nie? To jeszcze póki auto nie jest objeżdżone po wszystkich krajach, to zawsze za pierwszym razem jest coś do załatwienia. O ile mam urządzenie już na Austrię, to wiecie czego nie mam? To nie mam naklejki jeszcze. Także proszę Państwa, muszę sobie ogarnąć naklejkę. Taką, wiecie, różową, eko. Co na granicy. Jest waga. Oby się nie okazało, że za dużo zatankowałam. Bo w totalnym oczywiście się zgadzam, bo mam 39 i pokazuje mi Volvo 600. Tylko żeby tam nacisk jakoś przypadkiem za dużo nie wyszedł na ciągnącym. Ale może nie. Że się na całość wjeżdża, to będzie spoko. Hi. Señorita. Accent problem. I passport Zurich, no? I refueled too much fuel. I just refueled. Ach, kurde, za to zatankowałam. No to dostałam swój pierwszy mandat. Gratulacje. Gratulacje. Gdybym zatankowała sobie tyle, mówiłam, jakieś tam 400 max, to by chyba bym się zmieściła w granicach błędy. Ale ja sobie tutaj nagrywam, jeszcze zdjęcia robię, myślę, a dobra. Tam chyba już nie ma wagi. Resztę przepalę i będzie akurat. No i widzicie, 330 kg za dużo na oś pędną. W 40 tonach się mieściłam, bo ważyłam 39 800 i dostałam 2 kary. Jedna kara jest za przeciążenie. Dobra, no więc tak, jedną karę 99 euro dostałam za to, że za trasę z tej granicy od Rumunii do Budapesztu 99 euro, a drugą 33 euro od Budapesztu dotąd. Więc de facto, jeżeli ja udowodnię teraz, zrobię odwołanie i pokażę, że ten kwitek do tankowania, widzicie, że ten kwitek będzie ważny, tu jest data, lokalizacja i tak dalej, i pokażę, że jest 500 litrów paliwa ponad zatankowane, no to jest oczywiście, że to jest właśnie akurat to, ile mi przeciążyło. No i tak zrobić. Więc jutro zaraz zadzwonię do Pawła z Agencji Bezpieczeństwa Transportu. Już powoli ogarniam. I się zapytam, czy jest szansa, bo ten pan mi powiedział na wadze, że no nic nie może zrobić oczywiście, on musi taką karę nałożyć. Więc trzeba zrobić odwołanie, wysłać ten kwitek z tankowania. No i tyle. Ja zadzwonię do Pawła, jakie są szanse właśnie rzeczywiście to odzyskać, czy jest w ogóle sens się z tym bawić. No
tamta kara, która jest do odzyskania teoretycznie, to jest 400 ileś tam złotych. 440 pokazywało bodajże na karcie też. No i słuchajcie, wychodzi na to, że Volvo idealnie pokazuje nacisk, bo zajechałam na wagę, patrzę, no rzeczywiście 11 800, a jest dopuszczalna 11,5, więc widać, jest precyzyjne. Po 800 metrach Moja kara do za przodu lenistwo E60. w tankowaniu, bo mi się nie chciało tankować kolejny raz. Teraz macie informację z pierwszej ręki, że to nie jest prawda, że Jest do przodu. że jak się ma kilkaset kilogramów przeciążenia na osi pędnej, to już są 1000 euro kary za to. Jak widzicie, zależy to od odcinka przejechanego drogi i oczywiście od kilogramów, ale nie ma tysięcy, 133 euro wyszło za całe Węgry. Od Widynia do... Nie Widynia, Jezu, przecież Widyń to jest tam na dole. Od tej granicy Nadlag do tutaj na Austrię 4. Ale to nie wszystko, na Austrii zaraz nie było takiego samego problemu. Ale z tego co ja pamiętam, właśnie to nie było tutaj na Austrii wagi. Może było, a ja już nie pamiętam. Lepiej, żeby nie było. Tak czy tak stajemy też jeszcze na granicy austriackiej po tą naklejkę. O, już tutaj jest, czyżby? Dobra, to jest granica węgiersko-austriacka. Myślicie, będzie tu waga, czy nie? Austria. Gdzie jeszcze będzie? Tam jest stacja, gdzie ja sobie tę naklejkę wykupię. Po 100 metrach lekko w lewo. Czy dobrze pojechałam? No dobrze, co? Czy to tutaj ciemno? To chyba nie kolejka, co? Chyba nie. Pojedziemy dalej. Tu jeszcze Hugo. I co? Gdzie to załatwię? Gdzieś tutaj trzeba wyjść i się przejść, bo gdzieś tutaj to będzie na pewno. Chyba nie. Koledzy, jest tutaj ktoś może na radiu? Wiesz co? Jestem tutaj na granicy, wjeżdżam do Austrii, mam pytanie, czy ty wiesz może, gdzie tutaj można kupić tą naklejkę, taką eko? Naklejkę eko to raczej, ale ja czym jedziesz? Dużym. To nie wiem jak jest teraz, kiedyś jak jeździłem chłodno, to zjeżdżałem specjalnie na tej, tak jak Adam w Niemczech, wiesz, a czy to kupić? Zobacz. Tam gdzie winet nie może, ale być może nie, podwoję ci, no. No to dobra, dzięki. Dobra, tam trzeba iść do winiety. Tak patrzę teraz na to moje urządzenie, że już załapało. Tu się kryje pod nawigacją, przedtem było napisane tam, o tutaj Hugo, teraz jest A. TASF, no to już będzie to. Jest 5 ten, jest dobrze wszystko. Tam jest GoBox, tam i powinna być tam eko naklejka. O, to. Dobra, jest moja naklejeczka, ważna, 3 lata. Ale powiem wam, że będę przeżywać ten swój pierwszy mandat. Całkiem niepotrzebny, tylko i wyłącznie przez to, że stwierdziłam, że na koniec, że przejechałam przez te wszystkie wagi, pewnie ja w ogóle przesadzam z tymi naciskami na osie i w sumie to sobie zatankuję, będę mieć spokój. To jest moja opłata za to, żeby wierzyć w to, co się wie, a nie sobie myśleć, że się wydziwia. Wcale nie wydziwiałam, miałam rację. Trzeba było zatankować 400 litrów, to by było 120 około kilogramów mniej, no i to już by się mieściło w 2% marginesu, więc może by odpuścili. Tak więc może chociaż to 100 euro się uda odzyskać. Nie śmiejcie się ze mnie. Ja wiem, że niektórzy tu się cieszą nawet, to się cieszcie. Wcierajmy to troszeczkę. No i naklejamy to. Przykleję. I przykleimy gdzie? Żeby to nie było tak krzywo.
Tak pewnie zrobił krzywo. Ale może nie zrobił krzywo. Kto powiedział, że zrobił krzywo? Tak, może co? Zrobił na środku. Aj, na środku. Krzywo, nie krzywo. Ważne, że jest. I nie będzie kolejnego mandatu. Iwona dostała mandat. Iwona dostała mandat. Teraz tylko trzymajcie kciuki, żeby nie dostała kolejnego na Austrii. Obym dobrze pamiętała, że tu nie ma wagi. Oby dobrze było. Później tam już wiecie, będę powoli schodzić z tej wagi. A też już mi kolega Alex napisał, że w Austrii, jeżeli przekracza się, jeżeli to przeciążenie nie przekracza 2%, to mają prawo tylko ustnie pouczyć. I nie muszą być żadne konsekwencje, więc żeby zejść do tych 2%, bo jak policzyłam to 2% z 11,5 to jest 250. Czyli pasuje mi spalić jakieś 70 litrów paliwa, co oznacza kurde jakieś 200 km z tym ładunkiem, a w autostradzie nawet mniej, bo teraz mi pali, na ostatnim odcinku mi spalił średnio 29 przez ostatnie 370 km. Działa urządzenie? Działa. Na zielono się świeci, przynajmniej opłaty już mamy z głowy. Patrzcie, jak to jest, na końcu drogi skręć w lewo. Że w Niemczech jest całkowicie spokój i nie ma wag. Są takie kraje, gdzie no tak mocno tego pilnują, a są takie, które praktycznie wcale, bo w Niemczech no, czasami robią takie łapanki, że zamykają cały parking, rozstawiają swój sprzęt, no i tyle. Sobie kontrolują, rozkładają wagi i sobie wybranych kontrolują, a tak to normalnie nie ma takich zjazdowych. A tutaj w Węgrzech popatrzcie, że tak mają i na Rumunii na granicy, na Bułgarii. B10, następnie na końcu drogi skręć w lewo. Co ty nawigację powinieneś? A widzicie te migające czerwone punkty? Mönchhof, a może pamiętacie? No tak mniej więcej właśnie rok temu to tutaj woziłam elementy do turbin wiatrowych, bo to są oczywiście turbiny wiatrowe, wiatraki. Pamiętam, że jeździłam akurat tutaj z kolegami i tutaj kupowałam przy Winds Parku, zaraz był sklep z winami. Pamiętam, że szwagrowi kupowałam wina na prezent urodzinowy. Także będzie to mniej więcej rok temu, jak tutaj jeździłam na Mönchhof. No, pamiętam. To były czasy jazdy na gabarytach z kolegami, w konwojach. To było fajnie. Kiedyś Ci Volvo opowiem. Coś Wam powiem po tym dzisiejszym nieciekawym dniu. Najwyższa pora jest już zjechać na parking. W Linz były jeszcze prace w tunelu, więc mi trochę przyhamowały. Ale jesteśmy już. Ciekawe, czy będzie miejsce na parkingu. To jest najważniejsze. Na aplikacji było zaznaczone jako zielone, ale nie wiem, że tu jest taki luz na tej drodze od Linz w kierunku Pragi. I liczę bardzo na to, że będzie wolne, ale widzę, z daleka to nie wygląda za ciekawie. A, bo tu też dzisiaj zakaz był. Zakaz był w Czechach od 13 do 22, więc może wszyscy stawali tutaj już właśnie, tu do granicy jest tylko 40 km ostatni parking. Już tutaj stoją. Jezu, ja jestem, nie wiem, jakaś pechowa do tych parkingów, czy jak. Wszystko zawalone po długości. A7. Będę stawać na subówkach pewnie i tyle, nic nie zrobię. Patrzcie, nie ma raz gdzie stanąć dosłownie. No przecież ja już nie mogę tych parkingów. Jeszcze dalej. Szkoda, że ten się parking kończy. Jakbym to wyjechała obok tego, to go przyblokuje do wyjazdu.
wielki. Jest miejsce. Ja nie mogę. Są 2 miejsca tutaj. Ale sobie wcofiemy pięknie. Teraz to sobie wcofiemy jak pany. I jeszcze 2 miejsca, także łatwo mi wyjść. Wypadek wjeżdża naprawdę luźno. Że w tej całej euforii czegoś mi przyłączyła przodem. Ja się przytuliłam, żeby ktoś tego, bo gnóz czekał bezpośrednio. Jest, stoimy. Austria. Dzisiejszy dzień zdecydowanie upłynął pod znakiem nauki i mandatu. Nauka, ja się nauczyłam, że nauka w życiu zawsze kosztuje, więc dzisiaj się nauczyłam, żeby nie ignorować swojej własnej wiedzy i być precyzyjnym. I że można zrobić w transporcie robotę, ale za głupotę można jechać za darmo. No cóż, nauka kosztowała mnie 600 zł. Ach, najważniejsze, że już niedużo zostało i teraz mogę iść spać. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, zobaczymy co będzie dalej. Jutro się zrzucamy i jeszcze się udało ogarnąć ładunek, tak żebym do Polski nie zjeżdżała na pusto, ale sobie zrobię przerzucik do Niemiec, a z Niemiec już coś do Polski. Dziękuję, do widzenia. Powiem wam, że to już mnie doprowadza akurat do szału. Jest tyle miejsc, gdzie kampery mogą zjechać. Nie mają przecież też tego, nie mają przecież też tachografu i oni wjeżdżają na miejsce dla ciężarówki, no bo tak sobie chcą. A tam przecież były miejsca, gdzie według mnie by spokojnie stanęli, no ale co, ciężarówce zajmę.